Dzień dobry, witam Państwa. Na początek chciałbym Państwu przedstawić przyszłego doktora, pana Radosława Łaźnego. Ja oczywiście, cześć, Dezyderiusz Witlicki, Carbo. Radku, jesteś tutaj z pewnych przyczyn naszych tutaj, wspólnych naszych działań. Chcieliśmy porozmawiać o uprawie ogórka na karbomacie. Powiedz nam ze swojego punktu widzenia, swojej praktyki, jak przebiega proces uprawy na karbomacie? Tak, więc na macie w Carboporcie zajmuję się uprawą tak naprawdę ogórka od jakiegoś czasu. Badania trwają nadal. Co mogę powiedzieć? Uprawa na macie Carbohort, na macie węglowej. Musimy pamiętać o tym, że jest to podłoże organiczne, czyli rządzi się troszeczkę innymi prawami jak podłoże inertne, typu na przykład wełna mineralna lub keramzyt czy perlit. Więc inna strategia nawodnieniowa musi wchodzić w grę, inne nawożenie, jeżeli już, w zależności od gatunku oczywiście. Natomiast, co jest bardzo ważne, jest to mata, która daje bardzo dużo możliwości, mianowicie przede wszystkim plus i ogromny plus tak naprawdę tego podłoża jest taki, że możemy wykorzystywać go kilka razy, kilkukrotnie w kilku latach. Dodatkowo takim plusem jest to, że jest to podłoże organiczne, czyli automatycznie uzyskujemy owoce, które mogą być, które są smaczniejsze przede wszystkim, posiadają więcej aromatów, posiadają wyższą twardość i więcej substancji odżywczych. Trwają nadal badania i te badania właśnie kontynuuję. Zadaliśmy sobie pytanie, jeżeli do przedłużenia trwałości wykorzystujemy pewne mechanizmy, pewne sposoby, aby zabezpieczyć tą żywność, na przykład powłoki, tak, chociażby z wosku, czy jakieś olejki eteryczne z zabezpieczenia tej żywności, żeby wydłużyć shelf life, czyli trwałość pozbiorczą. Zadaliśmy sobie pytanie, dobrze, po co wykorzystywać inne rzeczy do tego i inne sposoby, żeby wydłużyć tą trwałość? Przecież możemy ją... Sztuczne oczywiście, tak? Tak. Czasami tak, czasami są naturalne, ale po co kłaść dodatkowe nakłady? Oczywiście, jak najbardziej. Przecież możemy wydłużyć tą trwałość w czasie uprawy. Więc zadaliśmy sobie to pytanie, czy mata z węgla jest w stanie wydłużyć tą trwałość. Już wiemy, że na pewno zyskujemy owoce, które posiadają więcej substancji odżywczych, mają wyższą trwałość, co właśnie przekłada się na trwałość na półce sklepowej, ale co najważniejsze z punktu widzenia na przykład konsumpcji takiej bezpośredniej, bo warzywa przecież służą człowiekowi bez przeróbki technologicznej jako pokarm, posiadają mniej azotanów. Ogólnie owoce posiadają mniej azotanów, porównując na przykład do warzyw korzeniowych, ale uprawiając ogórki na macie z węgla brunatnego, one zdecydowanie mniej posiadają tych azotanów, mniej akumulują, więc automatycznie uzyskujemy zdrowszy ten produkt, prawda? No i ten plus najważniejszy, uprawiając przez kilka sezonów, nie tracimy na jakości tej maty. Porównując na przykład podłoże mineralne, na przykład wełnę. Tak jest. Po roku niestety już... Spadek plonu oczywiście, tak? To się wiąże z spadkiem sponu, wiąże się z dostępnością wody łatwo dostępnej dla roślin, tak? Ilością tej wody łatwo dostępnej, ale ogólnie te wiązania maty, objętość tej maty maleje. Maleje też objętość maty przecież dla systemu korzeniowego, tak? Więc automatycznie to wpływa na plon. Jeszcze mamy gospodarkę wodną, powietrzną, tak? Absolutnie. Dostępność, ten balans pomiędzy dostępnością powietrza, wody i te różnice no niestety działają na niekorzyść. Czasami, nie mówię, że zawsze, ale czasami. Tutaj w tym przypadku nie ma tak. Możemy tą matę wykorzystywać kilkukrotnie bez spadku ilości, a mamy badania i już tak, mamy już odpowiedź na to, że
co już jest przecież udowodnione dzięki naszym badaniom, że maty, które są po kilku cyklach, możemy uzyskać wyższy plon. Czyli to jest właśnie W porównaniu. przerwać. To jest właśnie też ten fenomen tej maty. Przeciwieństwo do mat właśnie mineralnych, tutaj z każdym cyklem uprawowym kolejnym, tak, te plony są wyższe, tak? To jest potwierdzone, ale też my to sprawdzaliśmy w wielu naszych gospodarstwach, gdzie truskawki uprawiamy już 3 lata, 4 lata w tej samej macie. Naprawdę jest to możliwe bez spadku plonu czy jakości owocu. Przede wszystkim spadku plonu i jakości owoców, bo jakby my jako producenci potrzebujemy bardzo wysokich plonów o bardzo dobrej jakości. Teraz już tak. Więc to automatycznie przekłada się również na jakość, więc uzyskując musimy spojrzeć to w ten sposób, bo niektórzy producenci czasami nie dostrzegają tej jakości. Mając jednorazowy wydatek w postaci maty z węgla brunatnego, możemy ją wykorzystywać kilkukrotnie. Tak jest. Czyli ten wydatek rozkłada się na kilka lat. Oczywiście. Nie tracąc przy tym jakości owoców tak i jest. plonu. I to jest bardzo, Tak. bardzo ważne. Co najważniejsze, i ja zawsze powtarzam, jeżeli korzystamy z planety i korzystamy z zasobów, które ma nasza planeta, powinniśmy robić to odpowiedzialnie. A tu mamy taką możliwość, dlatego że nawet po wykorzystaniu już tej maty, po kilku sezonach uprawowych, ta mata, podejmujemy decyzję, kupujemy nowe maty. Tą matę możemy przeznaczyć, zawartość tej maty możemy przeznaczyć jako nawóz organiczny, nawożąc pola. Prawda? Tak, zastąpi nam obornik. Właśnie. Dziesięciokrotnie wyższy azot, który prowadzimy do gleby, ma 10-krotnie wyższy ten azot niż jest zawarty w oborniku. Trwałość tego podłoża półprawowego jest też kilkukrotnie wyższa niż sam obornik. Obornik mianuje się w ciągu 3 lat, prawda? Węgiel brunatny, kwasy humusowe, związki mineralne, które są zawarte w tej macie, tak? Stabilizują pH gleby, napędzają tą glebę. Przede wszystkim kwasy humusowe, które są jakby tworzą taką naturalną tworzą takie naturalne środowisko gleby, pozwalając jej żyć, ale przecież gleba to organizm żywy. Oczywiście. Ale co najważniejsze, tworzą nam to lepiszcze, te naturalne struktury gruzełkowate z powrotem są podbudowywane, prawda? Tu już nie mówię o stricte o macie już użytej, mówię ogólnie o kwasach humusowych, ale przecież ta mata zawiera kwasy humusowe, prawda? Więc to jest dodatkowa korzyść, nie wyrzucamy tego podłoża, bo to wyrzucamy po prostu samo korzyści, tak? Możemy przeznaczyć tą matę później jako nawóz w uprawach konwencjonalnych, prawda? Znaczy tutaj mamy naprawdę szereg bardzo fajnych, pozytywnych informacji dla Państwa. My produkując matę, karbomat, tak oczywiście wydbamy ją z ziemi, są to bardzo niskie pokłady, tak, ale dzięki tej macie dajemy życie, dajemy żywność, tak, która po uprawie jest znowu takim czynnikiem dodatnim, który wraca do gleby, czyli tak naprawdę naszym hasłem takim było też takie fajne hasło na samym początku, że oddajemy więcej niż pożyczamy od matki natury. To w tym całym obiegu zamkniętym sprawdza się w 100%. Ale bardzo dobrze to powiedziałeś. Pożyczamy. To nie jest coś, co produkujemy i tak naprawdę jest z tym problem. Pożyczamy coś, co z powrotem wraca. Dobrze, tak. A dodatkowo wykorzystujemy to do innych celów, na przykład produkcji żywności. Tak, bardzo ważne i tak sami Państwo wiecie, z jakimi problemami zaczynamy się borykać. Podwyżki cen żywności będą ogromne. Możemy spotkać się z problemem niedoboru żywności. To jest jedna rzecz. Grunty orne, jakość tych gruntów spada. Niestety mamy problem również z zubożeniem tych gruntów, ale z dostępnością wody. Tak.
Więc z powierzchni tak naprawdę powiedzmy 1 hektara, 10 tysięcy metrów kwadratowych, de facto będziemy w przyszłości być może uzyskiwali mniejsze plony niż dotychczas. Czyli jedna jednostka powierzchni, o której mówimy, 1 hektar, może nam dać mniejsze plony w przyszłości z powodu zubożenia gleby. Niestety, więc tutaj uprawy hydroponiczne na matach dają nam pewną możliwość, dlatego że z jednej jednostki, z jednakowej powierzchni uzyskujemy o wiele więcej plonów dobrej jakości i co najważniejsze możemy wykorzystywać to kilkukrotnie. Zgadza się. Prawda? No więc to jest duży plus. Dodatkowo, tak jak wcześniej wspomniałem, uzyskujemy wyższej jakości tą żywność, czyli więcej substancji odżywczych, więcej cukrów. Co najważniejsze, więcej tych substancji stałych rozpuszczonych w soku. Te wyniki pana Radku mamy też potwierdzone u pana doktora Pawła Krawca, pana doktora Zbigniewa Jarosza, gdzie w owocach jagodowych briksy wyszły o kilka procent wyższe. Prawda? Tak samo Shelf Life. Podobnie jest w ogórku. Także to jest potwierdzone wszystko wieloletnimi badaniami jakościowymi właśnie tych owoców, nad którymi pracowaliśmy. Żeby nikt nam właśnie nie zarzucił pewnych rzeczy. Kto to badał, Tak, ja mam wstępne wyniki badań, jeśli chodzi o ocenę sensoryczną owoców. Jeszcze nie są te wyniki opracowane, opublikowane. Mam nadzieję, że one zostaną opublikowane, bo przecież po to się robi. Natomiast już wstępnie mogę powiedzieć, że odbiór tych owoców uprawianych na węglu brunatnym był z korzyścią dla nich, czyli jakby jakość tych owoców była wyższa. Ocena sensoryczna tych niezależnych osób, które przeprowadzały tę ocenę, to był zespół 10-osobowy, odpowiednio przeszkolony i te wyniki były wyższe w porównaniu do owoców uprawianych w węglu mineralnym. Ogólnie jest tak, że owoce, warzywa, które uprawiamy na podłożach inertnych, no rzeczywiście czasami jest tak, że mają mniej aromatów. Nie zawsze, ale czasami się tak dzieje, natomiast uprawiane na podłożach organicznych rzeczywiście mają troszeczkę wyższą jakość.